Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Shoumei to herbata biała, choć nie zupełnie typowa. Ja bardzo lubię takie herbaty, które dają takiego pstryczka w nos troszeczkę światu herbacianemu, ponieważ nie trzymają się swojego kanonu. Są takie podstępne, są takie, no właśnie, nietypowe. Co jest w niej nietypowego? A no to, że jest to herbata pochodząca z troszeczkę późniejszego zbioru i mająca troszeczkę inny skład liściowy. Zwróćcie uwagę, że herbata biała jest biała, ponieważ produkuje się ją z najmłodszych pączków liściowych, które pokryte są puszkiem białym, czyli baihao. I ten puszek jest biały po prostu lub srebrzysty i to przywodzi gdzieś tam biel tej herbaty na myśl. Oczywiście jej napar też jest taki łagodny, delikatny, żółtawy, ale no biały nie. No a ta herbata produkowana jest później, więc tego puszku już praktycznie nie ma. Tych ponczusiów herbacianych, właśnie takich bielutkich, też już tam praktycznie nie ma. Zdarzają się, ale bardzo niewiele. Listki są troszeczkę spontanicznie zoksydowane, ponieważ tak się to odbywa w herbacie białej. Ona nie jest nieoksydowana, ona po prostu w czasie więdnięcia leciutko kilkanaście procent oksyduje. No a tutaj oksyduje bardziej. Nazywa się Shoumei, czyli długowieczna brew. Różnie tam tłumaczą, brew starca. Generalnie ma to niby przypominać brwi. Brązowawe, rudawe listeczki w kształcie brwi. Trudno w ogóle powiedzieć, jaki kształt ma brew. U każdego inna, więc no myślę, że takie luźne skojarzenie. Jak zauważyliście, Chińczycy bardzo lubią poetycko nazywać swoje herbaty. Stąd długowieczna brew, nie do końca biała, ale biała. Herbata, która nawet jeżeli chodzi o swój smak, siłą rzeczy musi no nie przypominać tradycyjnej białej herbaty. Troszeczkę bliżej jej w stronę jakiegoś oolonga, gdzieś takiego nisko oksydowanego. Taka jest w naparze nieco ciemniejsza, nieco cięższa. Niektórzy mówią, że jest troszeczkę korzenna, że gdzieś tam jakaś nuta wanilii, nuta czegoś bardziej słodowego. Tak czy inaczej, no nie do końca podobne do herbat białych. Właściwie pod żadnym względem nie przypomina herbaty białej, poza tym, że jest herbatą białą i produkowana jest z tych samych krzewów, tylko później. Najczęściej zbiera się ją po tym, gdy pozbiera się na przykład Yinzena albo Paimutana. Także jest to po prostu to samo, ale potem. Zapaszmy, spróbujmy. Give me sun on my face and a special place, your embrace, I'm in heaven. Watch the day go by, sun up in the sky, don't even need to try. Herbata przygotowana, jak widać, napar znacznie ciemniejszy niż przy typowej białej herbacie. Parzyliśmy około 5 minut, 90 stopni Celsjusza. Jest to raczej taki parametr stały dla herbaty białej. Można parzyć nawet nieco dłużej. Jest to propozycja dla osób, które wolą wyrazistsze smaki i które nie przepadają za tą taką subtelną delikatnością herbaty białej. Zapach przypomina białą, szczerze mówiąc. Ale smak już mniej. Rzeczywiście w stronę oolonga, w stronę czegoś cięższego. Czy ja tutaj wyczuwam tę wanilię? No, gdzieś tam subtelnie można by się jej doszukać. Jest to raczej smak taki świeży, typowo chiński. Wyczuwam takie ciepłe siano, gdzieś właśnie z tą nutką jakiejś korzenności, ale czy to wanilia do końca jest, ja bym może bardziej powiedział, chociaż nie wiem, czy się nie sugeruje, ale tak, no wanilia. Taka delikatna, subtelna wanilia. Bardzo mi się to podoba. Jak na herbatę białą, nietypowo i no raczej ciężko. Powiedzmy, taka wytrawniejsza biała herbata. Co wy o tym myślicie? Czy znacie jakieś inne herbaty, które są nietypowe w swoim rodzaju? Piszcie do nas, czekamy na wasze opinie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.